Środa, godzina 19. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu W ogniu pytań. Jeżeli widzimy się po raz pierwszy, ja mam na imię Oskar i jestem prowadzącym ten program. I cóż, dzisiaj można powiedzieć, że czeka nas ostra jazda, bowiem dzisiejszy gość przekaże mnóstwo wiedzy, mnóstwo inspiracji, więc zaczerpnijcie tyle, ile wam się tylko uda z tego wywiadu. I dzisiejszym gościem jest pan Stanisław Zieliński. Witam Państwa. Witam wszystkich. Serdecznie gości. Pana witam wszystkich witam widzów. zgromadzonych, tak jest. Witam prowadzącego. Dziękuję, dzień dobry. No i taką formułą, którą stosuję zawsze w tym podcaście, to jest to, że pozwalam moim gościom jakby powiedzieć, kim są, czym się zajmują, co jest ich pasją, więc przekazuję pałeczkę. Z mojej strony to pasją jest wiele rzeczy ze względu na to, że interesuję się różnymi rzeczami. Więc lotnictwo to jest pierwsze, muzyka to jest drugie, no i wiele rzeczy ubocznych, które napotkam na swojej drodze. Dobrze. Może zacznijmy na początek od wojska. Czyli może tak chronologicznie będziemy szli. Jak się w ogóle zaczęła przygoda, bo z tego co słyszałem, co wiem, przygoda z lotnictwem wojskowym, tak? Nie tylko. Nie tylko. Początek to było zwykłe granie w LZS-ie w piłkę nożną. Stamtąd Concordia Piotrków, można powiedzieć, z tego LZS-u mnie wykupiła. Czyli w dawnych czasach to dostali po prostu koszulki, jakieś buty do grania, trampkokorki. Więc za moją osobę, za przejście do Concordii właśnie to dostał LZS i ja zacząłem grać. Nawet udało mi się zagrać w drugiej lidze jeden sezon, co prawda, ale zagrałem. I tam było za Concordią lotnisko w Piotrkowie Trybunalskim. Tam się zaczęło wszystko. Oglądałem, jak oni latają. Chodziłem po treningach na to lotnisko i tam się dopiero ta pasja zaczęła. I w którym momencie ta pasja zrodziła się już w normalną służbę wojskową? Służba wojskowa to też była całkiem inaczej, ze względu na to, że to była moja decyzja. Że Czyli nie było jakiego de facto powołania do wojska, tak? To była samodzielna decyzja. Częściowo było, ale decyzja poszła dalej, więc no i poszedłem do lotnictwa, prawda? Że taka pasja była, takie wzięcie. A czy wtedy służba wojskowa była oczywiście jeszcze obowiązkowa, tak? Wtedy była poborowa jeszcze, tak. Ile wtedy trwała służba wojskowa? 2 lata. 2 lata. Później to się zmieniało, ale to dopiero w latach 80. Dobra. I jak ta kariera wojskowa się zaczęła rozwijać? Jeśli można powiedzieć o karierze jakiejkolwiek, ale no, służba wojskowa zaczęła się praktycznie Oleśnica, gdzie tam były techniczne sprawy. Później troszeczkę do Dęblina mnie wysyłali. Oczywiście tam już były inne rzeczy do nauki. Później wysyłali Czyli mnie... już od samego początku było lotnictwo, tak? Tak. Okay. Tak. Przede wszystkim lotnictwo. To czy żeby tam można było się dostać? Jakie kryteria, jakie warunki trzeba było spełnić? Bardzo dużo egzaminów, ćwiczeń. Przede wszystkim sprawność, a ponieważ ja byłem praktycznie sprawny i sportowy od dziecka, więc z tym nie miałem problemu. Okej. A bo chodzą takie mity, że trzeba mieć świetny wzrok, żeby być pilotem. Czy to jest prawda? Tak. Okay. Czyli nie można mieć żadnej wady wzroku? Wzroku i wtedy jeszcze nie wiem, jak w tej chwili przebiega segregacja ludzi biorących się za lotnictwo i za pilotaż, ale wtedy pełne uzumienie, oczywiście wzrok, no i sprawność fizyczna, ogólny stan zdrowia przede wszystkim perfekcyjny. Okej. I jak wyglądała, powiedzmy, ta trasa, ta kariera od samego początku tej decyzji, że chcę zostać pilotem, aż do latania tymi samolotami? Jak to marzenie od dziecka wyglądało? Marzenie od dziecka. Cały czas patrzyłem w górę. Jak tylko samolot przelatywał, zawsze go oglądałem.
To się zrodziło nie wiem skąd. Chociaż moi starsi kuzyni też latali, to troszeczkę od nich też nabrałem tej chęci. Jeden kuzyn latał w Bydgoszczy helikopterami, drugi takimi wolnymi samolotami w Pile. A czy cała w ogóle licencja na latanie, jak w ogóle wyglądał ten kurs? Czy to jest taki sam kurs jak na samoloty pasażerskie, czy to jest zupełnie co innego? Jeśli chodzi o lotnictwo cywilne, bo jeśli chodzi o licencję, tak, o lotnictwo cywilne, to trzeba przejść okres szkolenia teoretycznego, gdzie później po zdaniu teoretycznego, oczywiście można w trakcie nauki teorii latać, ale z instruktorem, który wiele przy okazji może naprowadzić, pokazać. Niemniej jednak startów i lądowań się wtedy nie ćwiczy. Po zdaniu egzaminu teoretycznego dopiero dopuszczają do tego, żeby zacząć startować, lądować i te starty, lądowania powtarza się, aż się wyćwiczy. Więc ten okres nie może być od daty do daty, tylko od umiejętności pilota. Jeżeli pilot słabiej troszeczkę przyjmuje te wiadomości i te sprawności, które powinien uzyskać, więc on musi troszeczkę dłużej polatać. Później odbywa się to egzaminem wewnętrznym. Ten egzamin wewnętrzny w aeroklubach, to się dzieje na lotniskach, w PLL też robią takie rzeczy. Wewnętrzny egzamin, po zdaniu egzaminu wewnętrznego, oczywiście po lotach już, po dopuszczeniu do lotów samodzielnych, jest organizowany egzamin w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. U nas to się nazywa w Polsce ULC. ULC w skrócie. Tak. Po zdaniu egzaminów tam można dopiero latać i samodzielnie podejmować decyzje o lotach, latać oczywiście gdzie się chce, po zapoznaniu się oczywiście z takimi rzeczami jak gdzie są lotniska, gdzie omijać lotniska wojskowe, gdzie omijać lotniska międzynarodowe, czyli tam gdzie startują Airbusy, czy tam powiedzmy jakieś międzynarodowe loty odbywają się. Więc takie rzeczy musi każdy jeden pilot wiedzieć. To się nazywa w lotnictwie CTR, czyli kontrolowany rejon lotów. I te rzeczy właśnie wieża, latając, kontakty z wieżą pilot musi mieć i wieża nadaje, którędy można lecieć, którędy nie, nadaje korytarz lotów. Oczywiście po otrzymaniu informacji, gdzie pilot chce lecieć. I na jakich samolotach w ogóle zaczynałeś latać i na jakich może kończyłeś, bo to raczej dla początkujących są, podejrzewam, że inne maszyny niż dla już bardziej zaawansowanych pilotów, tak? Jako młody i obserwujący to lotnisko w Piotrkowie miałem okazję polatać szybowcem. Od tego się zaczyna. Nabrałem tam troszeczkę wprawy. Później w wojsku oczywiście dotknąłem się MIG-ów Su-22 i Su-27. Po wojsku latałem cywilnymi. Oczywiście musiałem się też przekształcić, ponieważ każda odrębna kategoria lotnictwa wymaga jakiegoś tam przeszkolenia. Nawet jak jest pilot doświadczony, musi to przejść. Parę godzin wylatać, żeby nabrać nawyków. Tak to się nazywa. Miałeś jakichś mentorów, jakieś osoby podczas służby, które były takimi guru, osobami, które najwięcej wiedzy przekazały i jakby najbardziej ci utkwiły w pamięci? Tak, oczywiście. Był taki Gieniu Iwaniuk. On z Białej Podlaskiej pochodził. Był starszy o 2 lata ode mnie. To był taki mój wzór, który on jeszcze też uczył się latać, ale bardzo solidny był i bardzo dużą wiedzę miał na ten temat, gdzie ja tej wiedzy na pewno takiej nie miałem jak on. Natomiast i wyśmienity pilot. Przede wszystkim odważny, odwaga niesamowita i bystrość. Bystrość umysłu niesamowita. Więc to był wzór. No i mój oczywiście dowódca, który był wzorem, był na kilku misjach i tak dalej, i tak dalej. Powiedz mi, jakie są w ogóle różnice i czy w ogóle jakiekolwiek są w lataniu pomiędzy MIG-ami a Su? No na pewno różni się to kabiną. To po pierwsze osiągami, zwrotnością samolotu i zasięgiem. Bo to trzeba nadmienić dla tych, którzy nie wiedzą, są to samoloty odrzutowe, tak? Tak. Okej.
Więc zasięg jest bardzo ważny, bo pilot musi obserwować, żeby wylecieć tym samolotem i jeszcze mieć paliwo do tego, żeby powrócić na swoje lotnisko. A jaki jest w ogóle taki zasięg, powiedzmy, orientacyjny tego samolotu? Wiadomo, że to się różni, podejrzewam, że od prędkości też, ale tak plus minus. Jeśli to są loty przelotowe, to jest zasięg dużo większy. Natomiast jeżeli to jest powiedzmy na lot bojowy, czyli na dopalaczach, że trzeba uciekać albo ścigać kogoś, więc to paliwo szybciej ucieka, ten zasięg się zmniejsza. Tak zwany wir w zbiorniku, tak? Ale około 1500 kilometrów ten samolot może zrobić. Jaką w ogóle prędkość one mogą osiągać? 2,05 Macha. To się przekłada gdzieś około 2200-400 km na godzinę. Drogi widzu, słuchaczu, jeżeli chcesz pomóc w rozwoju tego podcastu i tworzeniu jeszcze lepszych treści, możesz wesprzeć ten kanał, stawiając mi wirtualną kawę. Link do strony znajduje się poniżej w opisie tego podcastu. Każda kawa przynosi ogromną radość i motywację i przy okazji pozwala tworzyć coraz lepsze treści. Nie zapomnij również o 2 ważnych krokach: kliknięciu subskrypcji oraz zostawieniu komentarza. Dzięki nim algorytm YouTube pozwoli dotrzeć do nowych odbiorców. Jeżeli ta rozmowa wam coś otworzy, coś pięknego wam pokaże, zainspiruje, to po prostu podeślijcie ją dalej, bo to pomaga promować fajne, wartościowe materiały na tym kanale. A tymczasem wracamy już do materiału. Pamiętasz jakiś najbardziej emocjonujący moment podczas swojej służby wojskowej? Taki, który ci najbardziej zapadł w pamięć? Drastyczny czy taki przyjemny? To może obydwa. Więc pierwsza rzecz to taka rzecz, jak szkoliłem, bo pilot to nie tylko pilot. Wojskowy to nie tylko wojskowy, ale też nauczyciel, który wychowuje nowe pokolenia młodych wojskowych. My mieliśmy jeszcze tych poborowych, gdzie poborowymi byli różni ludzie, czyli różne charaktery. I te charaktery trzeba było opanować. Jak przyszli z cywila, więc my byliśmy szkoleniowcami też automatycznie. Każdy, jak zakłada mundur, musi być też przygotowany do tego, żeby szkolić, dowodzić, a nie tylko wykonywać swoje tam, powiedzmy, obowiązki, do których jest przeznaczony. Więc ja taki obowiązek spełniałem, szkoliłem żołnierzy i jeden mi bardzo utkwił. Szkoliłem rzut granatem. Pluton 32 osoby, bo to w kompanii jest 100 parę osób, prawda? 100 parę żołnierzy. Ale to się odbywało plutonami, żeby to jak najbardziej utrwalić, przekazać. Im mniejsza ilość żołnierzy, tym więcej posiągną wiedzy. Więc rzut granatem polegał na tym, że najpierw ćwiczyliśmy ćwiczebnymi, czyli rzut bez wybuchu. Później przeszliśmy na ostre. No i trzeba było wyciągać zawleczkę, rzucić, wybuch, kładziemy się, wybuch, wstajemy i następny, tak? I doszło do tego, że jeden z moich szkolących się żołnierzy rzucił granatem, oczywiście miał wyjąć zawleczkę, tak jak mówiłem, to był ostry już, wyjął tą zawleczkę, rzucił, nie ma wybuchu. Obowiązkiem dowódcy jest odsunąć żołnierzy i samemu się tam podczołgać albo wezwać saperów. Ja podjąłem decyzję, że sam się podczołgam. Wziąłem tego żołnierza na bok, pokaż mi zawleczkę, ty na pewno wyjąłeś. Pokazał mi tą zawleczkę, więc ja z takim potem, niepewnością, czy przeżyję, czołgam się do tego granatu, przyglądam się z daleka, patrzę, że zawleczka jest niewyciągnięta, czyli jest bezpiecznie. A on mnie oszukał po prostu. Wziął z trawy jakąś inną zawleczkę i mi pokazał. Ja tu cały spocony, zdenerwowany i z niepewnością, czy przeżyję. Doczołgałem się do tego granata, zabrałem, wstałem i mówię, zobacz, co zrobiłeś. Oszukałeś mnie, żołnierzu. I wtedy dostał karę niedyscyplinarną, bo nie byłem taki złośliwy. Zapytałem, czy chce karę dyscyplinarną, czy idzie ze mną na WF. Poszedł ze mną na WF, ale tak klął później, że więcej ze mną na WF nie pójdzie. Ja oczywiście razem z nimi ćwiczyłem, ale dla niego to było za ciężko, moje ćwiczenie. A w ogóle tłumaczył się, dlaczego w ogóle powiedział, że wyjął, a rzucił. Spanikował okay. i jak ja go zapytałem, to się wstydził mi powiedzieć. A ta przyjemna sytuacja? Ta przyjemna sytuacja, no to... Chyba, że to była przyjemna. Nie, to była drastyczna. Przyjemna sytuacja to jak odchodziłem do cywila i żołnierze mnie pięknie żegnali.
Z taką satysfakcją, że byłem fajnym, dobrym, zgodnym i przyjacielskim żołnierzem. Że dużo pomogłem, dużo wyszkoliłem i naprawdę to dla mnie była satysfakcja. 15-17 lat temu. Odszedłem oczywiście, jeśli można. Śmiało. Ze względu na stan zdrowia, ponieważ mi tam zaczęło szwankować zdrowie, więc nie miałem szansy do dalszej służby. A gdyby nie zdrowie, to były plany już jeszcze dłużej zostać? Oczywiście, tak? że tak. Wspomnieliśmy, że pilot musi mieć dobre zdrowie, uzębienie, idealny wzrok, ale czy są jakieś cechy charakteru, może jakieś umiejętności, które skłaniają ku temu, żeby tym pilotem zostać? Bardzo duży nacisk jest na szybkość reakcji, podejmowania decyzji, czyli ten świeży umysł i odwaga, gdzie jest dużo pod tym względem nacisku na pilotów, na osoby, które chcą być pilotami, ze względu na to, że jednak ta odwaga przyciśnięcia do zestrzelenia czy puszczenia rakiety musi być definitywna. Nie musi być to zgoda, powiedzmy, wieży, bo nie zawsze można się kontaktować z wieżą czy z dowództwem. Wtedy pilot musi podejmować sam decyzję. Oczywiście w oparciu o wszystkie konwencje międzynarodowe i tak dalej. Więc to też jakieś prawo tam trzeba mieć w paluszku. No i przede wszystkim odwaga i szybkość reakcji, żeby nie dać się samemu też zestrzelić. No właśnie, a może jakaś rada dla osób młodych, które myślą, żeby może chciały kiedyś zostać pilotem? Rada. Jeżeli jeszcze są marzenia o pilotażu w takich osobach, to radziłbym dobrze się odżywiać, mało alkoholu. Dbać o siebie. Dbać przede wszystkim o siebie, o kondycję fizyczną, rozszerzać swój umysł ze względu na i bystrość umysłu ze względu na to, że dobre są też, nie pochwalam tego, ale dobre są też gry, które wprawiają, powiedzmy, w ten umysł w szeroki, powiedzmy, Chyba troszkę gry mogą poprawić właśnie tą szybkość reakcji na... Tak, tylko żeby to się nie stało jakimś, powiedzmy, tematem hazardu czy czymśkolwiek podobnym. Natomiast jest to dobre, a najlepiej ćwiczyć właśnie taki pilotaż symulacyjny. Czy, nie wiem, od czasu do czasu loty się odbywają? Po wyjściu Czy to hobby już jakoś kompletnie, można powiedzieć, że umarło? Po wyjściu do cywila latałem na lotnisku Lublinek w Łodzi. Jakieś takie malutkie chyba lotnisko z tego, co kojarzę, tak? Nie. Czy... To było małe lotnisko należące do Aeroklubu. Teraz należy już do państwa, czyli jest to lotnisko międzynarodowe, zamknięte, gdzie już są celnicy i tak dalej. Ale to jest nierozwinięte lotnisko, to jest w powijakach, można powiedzieć. Czyli cały czas coś tam budują i przerabiają. Przerabiają, tak. Jeszcze się dokształcają pod tym względem, rozwijają. Tam latałem, tam jeszcze właśnie na tych małych samolocikach szlify nabierałem, bo wiadomo, przesiąść się z Porsche do Syrenki to jest troszeczkę inaczej. Tak. I latałem tam bardzo często. Nawet wspominam miłe czasy, bo wspaniałych ludzi tam poznałem, nowych, oczywiście nie służących w wojsku pilotów, ale wspaniali ludzie. I później moja przygoda już się skończyła z lotnictwem, natomiast jeśli jestem na urlopie w Polsce, to nie umieszkam latać, zawsze latam. A właśnie, tak mi się nasunęło pytanie, czy taka licencja pilota to jest dożywotnia, czy trzeba ją jakoś odświeżać tam, powiedzmy tak, prawo jazdy tam co ileś lat teraz? Licencja jest dożywotnia pod tym względem, jeżeli się pewne warunki utrzyma. Czyli ilość godzin wylatanych w ciągu roku, to jest podtrzymanie licencji. Jeden argument z podtrzymania licencji. No i coroczne badania zdrowia. Okej, czyli hipotetycznie rzecz biorąc, na przykład gdy jakiś pilot ma idealny wzrok, dostał tą licencję pilota i po, 5-10 latach jednak mu się zepsuł trochę wzrok i musi zacząć nosić okulary, to już go dyskwalifikuje i wtedy ta licencja jest mu odbierana? Czy nadal może latać, ale w okularach czy w soczewkach?
Kiedyś było inaczej, inne podejście było, że nie wolno było, bo ze względu na to, że pilot powinien mieć jednak wzrok bystry. Natomiast teraz się wszystko pozmieniało i można latać korekcyjnie właśnie w okularach. Tylko że ma przypisane, że musi latać w okularach. Dobrze, i co było dalej? Bo już po wyjściu z wojska może zrobimy taki większy lub mniejszy krok, nie wiem, w stronę muzyki. Muzyka ogólnie tkwiła u mnie od dziecka. Czyli moje rodzeństwo, moi rodzice wszyscy grali, śpiewali. Z tym, że ja byłem najmłodszy i dużo młodszy od swojego rodzeństwa. I dużo się od nich nauczyłem i dużo się nauczyłem od kolegów, którzy już umieli grać. I to nawet pomimo, że służba wojskowa tyle trwała, muzyka zawsze była. Nawet paru kolegów, pilotów też grało, tam pogrywaliśmy sobie, jak mieliśmy tylko wolny czas, w pokojach czy gdziekolwiek. Można było, w kasynach nawet, no różnie bywało. Cały czas ta muzyka była. Niemniej jednak raz troszeczkę więcej, raz troszeczkę mniej. Po wejściu do cywila znów zacząłem grać. Czy to było granie, śpiewanie, czy tylko granie, czy tylko śpiewanie, czy w ogóle takie kombo, połączenie wszystkiego? Połączenie wszystkiego. Gram w ogóle na gitarze, na pianinie, czy na keyboardzie można nazwać, bo to jest teraz nowocześniejsze. I automatycznie śpiewam, tworzę muzykę, tworzę teksty, także łączę to wszystko. Jak to się mówi, człowiek orkiestra. Można tak to nazwać. Dobrze. Brałeś udział w The Voice of Poland Senior. Co cię w ogóle skłoniło, żeby wziąć tam udział? Czy może kto cię namówił? No właśnie córka mnie tak namawiała. Tata byś poszedł, zaśpiewał, bo kilka razy od dziecka praktycznie obserwowała, jak gram, śpiewam. Grałem w kilku zespołach, później jak pojechałem z nimi, jak już miała powiedzmy męża, jak miała już dziecko, pojechaliśmy nad morze, tam zaśpiewałem publicznie i jej dziecko było zachwycone, czyli moja wnuczka, zachwycone moim śpiewem i ona zaczęła mnie właśnie namawiać. Jeszcze nie skończyłem odpowiednich lat, żeby się tam zakwalifikować, to już byłem namawiany przez córkę, żebym tam wystąpił. A jaki tam jest, że tak powiem, limit? 60 lat. Okej. Trzeba skończyć. Czyli 60 plus tam jest, tak? Tak. Jak w ogóle pierwsze wrażenia, jak w ogóle tam wyglądał casting do tego The Voice of Poland? Czy to, nie wiem, biorą wszystkich na jakieś przesłuchania, czy to jest wszystko online? Jak to w ogóle wyglądało? Online tylko było zgłoszenie ilości utworów, jakich utworów powiedzmy w jakich utworach najbardziej się dobrze czuję. Jak mi najlepiej wychodzą te utwory, wysłałem listę. Później musiałem wysłać 3 piosenki nagrane przeze mnie, oczywiście bez żadnych mikrofonów, bez żadnych efektów, bez żadnej dodatkowej muzyki. Muzykę można było puścić sobie z pendrive'a albo zagrać samemu. Ja to zagrałem samemu, więc było tak troszeczkę chyba im łatwiej nawet tonacje dobre, czy zerknąć na moje umiejętności. I kolejny krok jaki był? To już odezwali się oni, tak? Tak, że zostałem zakwalifikowany, podali mi termin przyjazdu na wybranie utworów. Pojechałem do Warszawy, to się nazywa ATM, takie wielkie studio podlegające pod telewizję polską. Tam się odbywają przeróżne gry, konkursy i takie rzeczy właśnie, takie The Voice Senior też właśnie tam w tym obiekcie. Pojechałem najpierw właśnie, jak już dobraliśmy tonację, tam mnie przesłuchiwano wielokrotnie, kilka razy. Później były takie castingi, kto odpada, kto nie. Musieliśmy się wykazać pewnymi rzeczami. Czyli tych castingów takich było więcej. Tak, to było sukcesywnie. Później po odrzuceniu, bodajże tam było 3080 osób zgłoszonych. Ja znalazłem się w tej 40, gdzie zakwalifikowałem się na wizję, czyli już do tego momentu odwracania się foteli. Ale dziwna przygoda była. No to jest w ogóle, od tego zacznę, że to jest piękna przygoda. Piękna przygoda, spotykając takie osoby z całego świata,
Bo nie tylko Polska tam występuje, ludzie z Polski, z całego świata przyjeżdżają Polacy, żeby tam powiedzmy gdzieś tam pokazać się, zaśpiewać. Tak. No i co było dla mnie naprawdę dużym zdziwieniem, bo konkurencja była naprawdę wysoka, a ja znalazłem się w tej 40, gdzie już byłem na wizji. I jedno, co jest dla mnie nieprzyjemne w tym, miałem 3 utwory. Krawczyka, Roda Stewarda i jeszcze taka jedna piosenka, którą oni mi wybrali. Wsiąść do pociągu. Aha, czyli... Ale ponieważ te piosenki były... Maryli Rodowicz to była piosenka. Ponieważ ja przygotowałem... A to jest taki przymus, że oni wybierają jedną? Czy to tak... Z tej listy, która tam była, którą wysłałem wcześniej, oni wybrali. Ale co się stało? Pojechałem na następny raz, już na nagrania i te wszystkie 3 piosenki były odrzucone. Miałem praktycznie... Jak tylko pojechałem, to była 9, do godziny 13:30 miałem się nauczyć, bo mi zmienili całkiem inną piosenkę. Zmienili mi na piosenkę, nie wiem, czy widziałeś, czy słuchałeś, czy ktokolwiek widział, to ja zaraz powiem, Wehikuł czasu dżemu. Ta piosenka jest bardzo piękna dla mnie, ja to wykonuję, ale mój głos nie pasuje do tej piosenki. I tak się stało, że fotele się nie odwróciły. A co było powodem tego, że oni zmienili to praktycznie w ostatniej chwili? Bo tej piosenki jeszcze nie było w programie. A tamte już były. I taka była decyzja szybka. No i wiadomo, że taki czas przygotowania, powiedzmy, to jest bardzo krótki i dlatego nie przeszedłem do dalszej edycji. Czyli nikt się nie obrócił na tych fotelach, tak? Nie. Niestety. Chociaż Maryla Rodowicz chciała się odwrócić, ale jednak tak nie zrobiła. Czy po The Voice of Senior udało się w ogóle nawiązać jakieś nowe znajomości? Bardzo dużo znajomości. Mamy kontakt praktycznie z tymi uczestnikami, których ja poznałem. Mamy kontakt. Ci, co występowali w moim programie, w mojej edycji i w tym czasie, co ja miałem nagrania w TVP, to znamy się praktycznie wszyscy. Miałem nawet okazję w tym roku, nawet niedawno, bo wróciłem z Opola, z festiwalu, spotkać Artura i Różę Frąckiewicz, którzy występowali właśnie w tym programie. I miło było wystąpić razem z nimi. Także pozdrawiamy też. Jeżeli ktoś oczywiście ogląda, mam nadzieję, że tak. Jeżeli oglądają, to pozdrawiam. Pewnie. Powiedz mi, jakie w ogóle utwory lubisz śpiewać i dlaczego? Co tam ci w duszy najbardziej gra? No, w duszy mi gra blues rock. Ale jeśli na przykład towarzystwo się bawi przy innych utworach, to chętnie zaśpiewam każdy utwór. Okej, czyli nie masz jakichś tam ograniczeń, że tak powiem. Nie mam ograniczeń. Potrafisz się dopasować do towarzystwa też. No, przez tyle lat, jak grałem od dzieciństwa, potrafiłem wszystkie utwory przegrać, prześpiewać. Te oczywiście, które były w moim zasięgu. I najpopularniejsze, więc do każdego towarzystwa potrafię się dostosować. A czy masz jakąś jedną ulubioną piosenkę, którą najbardziej lubisz wykonywać? Moją, którą napisałem. Jaki ma tytuł? Iść przez życie. A czy gdzieś ją na YouTubie można dorwać? W tej chwili jeszcze nie. Okej, czyli to będzie dopiero premiera. Tak. Okej, dobra. To może po premierze podeślesz mi linkę i ja go wtedy umieszczę w opisie tego filmu, jakby ktoś chciał posłuchać. Jeszcze jakbym mógł powiedzieć, to najbardziej ulubioną to jest Gwiazda. Okej. Gwiazda, czyli to jest z moich czasów takich kawalerskich jeszcze, gdzie... Ja chyba kojarzę o co chodzi. Szukam gwiazdy. Taki tytuł jest dokładny, ale ludzie też mówią w skrócie Gwiazda, tak? Co się działo po The Voice of Senior? Czy to właśnie w tym momencie ta kariera muzyczna eksplodowała? Czy ta eksplozja już było dużo wcześniej, ale The Voice of Senior pomógł jakby troszkę rozbudować tą markę własną, osobistą? Powiem, że do momentu wystąpienia w The Voice zdarzały się imprezy, zdarzały się występy. Nie mogłem na brak występów narzekać, natomiast uderzenie bardzo duże i bardzo duża
reklama telewizyjna, pokazanie swojej twarzy, osobowości. Były też wywiady i opowiadałem tam też o sobie w telewizji. To mi bardzo dużo właśnie dało tego, że teraz jest dużo więcej propozycji. Czyli tak się mówi, że w dzisiejszych czasach już telewizja umarła i całe życie przeniosło się do internetu, no ale jak widać nie do końca, bo u ciebie ta kariera jakby nabrała tempa po występie w telewizji. Myślę, że tak, że jednak ludzie reagują na pewne sytuacje i jest grono ludzi, moim zdaniem nawet gremium, wielkie gremium oglądających właśnie te programy i tutaj napływają z tego tytułu duże propozycje. Bo ten The Voice to jest podzielony na chyba junior, normalny i senior. 3 różne chyba odmiany są. The Voice Kids, The Voice Polonia, The Voice Senior. I one chyba jakoś tak na zmianę lecą w Najpierw telewizji. Kids, Polonia i Senior. Sezonowo chyba tak jest to wszystko dokładnie podzielone. A jak wygląda twoja kariera muzyczna tutaj w Holandii? W ogóle przyjazd do Holandii to była wielka przygoda. Okej, to może opowiedz najpierw o przyjeździe, a później o podbojach muzycznych tutaj na holenderskim rynku. Dziwną sytuacją było to, że ja tu przyjechałem w ogóle, że tu się zamieszkałem, tu się zaakceptowałem. Jadąc w Łodzi po samochód, który był w warsztacie, ja jechałem tramwajem w tym momencie, dzwoni telefon od mojego kolegi. On nazywa się Przemysław Woźniakowski, który mieszka w Venlo w tej chwili. Zadzwonił, co robię. Więc ja mówię, jadę tramwajem po samochód, odebrać samochód z warsztatu. Czy zagrałbym z nim, bo jest sytuacja, że zespół mu się rozleciał i nie ma z kim podpisanych umów zrealizować. Czy ja bym przyjechał? Taka, powiedzmy, nagła sytuacja. Tak, czy ja bym przyjechał i zagrał z nim te imprezy. Tutaj w Holandii. Tak, myśmy wcześniej grywali z sobą, więc znaliśmy siebie nawzajem muzycznie, ale ja nie wiedziałem, że do Holandii. Ja myślałem, że to w Polsce gdzieś tam powiedzmy jakieś imprezy. A mówię, no dobrze. I to był czwartek, a on w sobotę chciał, żebym z nim zagrał imprezę już. Ale musisz przyjechać do Holandii, gdzie ja oczy wywaliłem i przepraszam, że tak powiem, mówię, piłeś coś czy brałeś coś? A on mówi, nie, mówię poważnie, jestem w takiej sytuacji, że będę dużą karę płacił, że jak nie zrealizuję tej umowy. Więc ja odebrałem ten samochód i w piątek wyruszyłem do niego. Po zrealizowaniu tu kilku umów zagraliśmy w kilku miejscach, między innymi w Horst, Leeuwarden, jeszcze jakaś mała miejscowość koło Leeuwarden nad morzem. W Wechel, tam żeśmy tę imprezę grali i padło z jego strony pytanie, a może byś został w Holandii? I tak się stało. Znaczy pojechałem tylko do Polski po ciuchy i tak dalej i przyjechałem. To szybka decyzja w sumie. Była bardzo szybka. A co cię najbardziej tutaj skłoniło, żeby zostać? Ta kariera muzyczna, to masz możliwość grania tutaj, czy może kraj cię urzekł? Urzekł mnie kraj, przede wszystkim urzekli mnie ludzie. W Polsce w pewnym okresie czasu ludzie byli bardzo smutni i zgryźliwi dla siebie, podzieleni. Naród był podzielony, jak do tej pory chyba też jeszcze jest, ale widzę, że już troszeczkę mniej. Natomiast urzekła mnie tutaj ta kultura Holendrów z uśmiechem na twarzy, mijanie się powiedzmy na chodniku. To była całkiem inna dla mnie sytuacja, że tak ludzie mogą żyć z uśmiechem na twarzy. U nas tego nie było. No i tereny holenderskie, to bardzo piękne. To mnie urzekło i zostałem. I takie pierwsze wrażenia można powiedzieć, że bardzo pozytywne w twoim odbiorze. A co do samych Holendrów, ich mentalności, nic ci nie przeszkadza? Można się wiele od nich nauczyć. Można mieć, skoro mamy własną kulturę i byliśmy przyzwyczajeni, można mieć do nich pretensje, że oni są tacy czy inni. Natomiast ja biorę to inaczej pod uwagę ze względu na to, że oni mają swoją kulturę, oni są u siebie i trzeba się do nich dostosować. A widzisz jakieś różnice kulturowe pomiędzy właśnie Polakami a Holendrami już po jakimś czasie, jak tutaj mieszkasz? Tak, dla mnie na przykład w Polsce nie było tego. Jak na przykład ktoś zwrócił komuś uwagę, czy tam zadzwonił na policję, że coś się dzieje nie tak, to u nas się traktowało to, bo ktoś tam donosi. Tak. Natomiast tutaj to jest obywatelski obowiązek. Tak, u nich
Tutaj to jest standard w zasadzie. Nawet czasami jak idziesz ulicą, to są takie tabliczki, że tam tak jakby po polsku to przetłumaczyć taka ochrona sąsiedzka, coś takiego, że oni po prostu dzwonią w razie czegoś, co się tam dzieje w nietypowych sytuacji. Tak. Jakieś rozruby czy inne rzeczy. Co ci w ogóle najbardziej pomogło tutaj się zaaklimatyzować po tej przeprowadzce? Na początku było troszeczkę tak... Nie było tęsknoty za krajem jednak? Było. Na pewno to się pojawiło, ale to trzeba... Służąc w wojsku nauczyłem się przyzwyczajać różne tematy, problemy czy jakieś nietypowe tematy. Ale chyba teraz i tak często w miarę Polskę odwiedzasz, tak? No w tym roku to bardzo dużo. W tamtym roku również, ponieważ miałem nagrania, ale mimo wszystko wcześniejsze lata też odwiedzałem bardzo często ze względu na to, że właśnie z tym przyjacielem, z tym Przemkiem jeździliśmy obydwaj na zmianę jako kierowcy jednym samochodem, tak żeby było łatwiej, a obydwaj byliśmy z Łodzi. A masz już jakieś swoje ulubione miejsce w Holandii? Ulubione miejsce? Amsterdam mnie urzekł. Dzisiaj zamierzam Rotterdam zwiedzić dokładniej, bo mam tutaj znajomych, mam nadzieję, że mnie poprowadzą. Już jesteśmy umówieni po programie, więc najlepsze miejsce to tam, gdzie mieszkam oczywiście, bo już znam dokładnie, a mieszkam w Helmond. Dobrze, powiedz mi teraz właśnie o dalszych planach tutaj muzycznych w Holandii. Jak to w ogóle tutaj się wszystko rozwinęło po twoim przyjeździe? Po moim przyjeździe do Holandii bardzo urzekło mnie to, że ludzie tutaj organizują integrację, organizują choinki, organizują dla dzieci dni dziecka. I ja tam byłem zapraszany i chętnie... Czyli na polskie imprezy, tak? No nie tylko. Okay. Byłem zapraszany również do Horst, też do Schindel, do Oos, do szkół polskich, gdzie i polskie dzieci, i holenderskie dzieci były. Także było to czyli integracyjnie. To takie mieszane wszystko było, tak? No i oczywiście na kilku imprezach też uczestniczyłem z Holendrami, grywając właśnie na instrumentach. Dopasowywaliśmy się, taki jam session. 31 sierpnia mam też imprezę zaśpiewać, oczywiście po polsku, bo oni chcieli międzynarodowy taki festyn zrobić. Ja może później pokażę. I to jest, mam tam 2 występy, to jest międzynarodowy, czyli z różnych krajów łączymy się i tam pokazujemy swoją muzykę. Mówiłeś, że byłeś ostatnio w Opolu. Co tam się odbywało? W Opolu piękna przygoda też. Też ludzie z całego świata. To był polonijny festiwal piosenki polskiej. Uczestników było bardzo dużo. Zespoły były. Nawet byli z Białorusi, z Kazachstanu, z Ukrainy, z Litwy, z Austrii. Bodajże z Niemiec bardzo dużo było osób. Z Holandii było 2, ja i jakiś tam mój kolega z dawnych czasów. I ze Stanów Zjednoczonych byli też. Z Australii, też z Australii była jedna osoba. Więc tych ludzi tam się najechało i chcieli po prostu nawet nie konkurować, bo ich nagrody nie interesowały. Spotkać się, zaśpiewać tą polską piosenkę, taką naprawdę polską piosenkę, bo był wymóg, że jedną patriotyczną trzeba było zaśpiewać i drugą jakąkolwiek, tak? Ja zaśpiewałem Czyli tam. nie było wymogu, że tylko i wyłącznie polski repertuar? Czyli można było tam inne piosenki też? Tak. Okay. Ja zaśpiewałem 4 inne utwory, czyli najpierw patriotyczną, później 3 inne, bo były 4 koncerty w sumie przez 4 dni. Już wehikułu nie było? Był. Był jednak? Był, bo żądali, że zaśpiewaj to, co w telewizji, no więc musiałem zaśpiewać. Może jakieś, nie wiem, czy plany masz na jakieś najbliższe tam x czasu? Propozycji było bardzo dużo teraz terminowych, gdzie są zapisane, ale są jeszcze niedogadane, więc tylko ten 31 sierpień. Nie potwierdzone jeszcze na razie, no to nie będziemy zapeszać. No właśnie nie chciałbym mówić, bo później może być to gołosłowne. Tak? Jasne.
Musi to być Czy doprowadzone. ty masz jakąś, nie wiem, stronę internetową, czy Facebooka, czy coś, gdyby ktoś z osób nas oglądających chciał się, nie wiem, z tobą skontaktować, czy posłuchać w ogóle twoich utworów? Moich, powiedzmy, utworów jeszcze nie można słuchać, ponieważ przygotowuję to wszystko tak, kumuluję to wszystko, żeby w jednym momencie cała moja twórczość była pokazana, nie pojedyncze utwory, cała moja twórczość. Dobra. Natomiast na YouTubie telewizja mnie puściła, czyli link jest, można mnie To ja znaleźć. w opisie załączę ten link, żeby ktoś z oglądających mógł zerknąć. Można sobie wpisać Zieliński Stanisław, The Voice Senior, tam od razu wyskakuje. Dobra. Natomiast bardzo dużo na Facebooku wstawiam właśnie z takich koncertów, z Opola, teraz wstawiałem z The Voice Senior, wcześniej wstawiałem. Dużo jeszcze wcześniej z paru koncertów wstawiłem swoje wykonania, więc można też obejrzeć. I też na Facebooku Zieliński Stanisław, jak wpisać. Z samolotem oczywiście, z ikonką. Jestem. Dobrze, to myślę, że możemy śpiewająco w takim razie przejść do drugiej części podcastu, bo skoro czekacie jeszcze dzisiaj zwiedzanie Rotterdamu, to nie chcecie bardzo tutaj zatrzymywać. Zresztą już mamy 50 minut nagrane, więc to zajmie jeszcze z pół godzinki i myślę, że będziesz wolny. Dobra. Tak jak wspominałem wcześniej, możesz odpowiedzieć na to pytanie jednym słowem, jednym zdaniem, to już zależy wszystko od ciebie. Myślę, ogień pytań, tak? Tak, ogień. Myślę, że wszystkich nie będę zadawał. Zrobimy jakąś lekką selekcję, bo ich jest za dużo, żeby tak na jeszcze jeden raz. Może mi naszło jeszcze takie coś. O, no to śmiało. Odnośnie lotnictwa. Moje hasło, czyli jak pojawię się gdziekolwiek, to będzie Sierra Papa Mike Sierra Uniform Delta. To jest ten alfabet Morsa, lotniczy alfabet Morsa. Tak. Coś kojarzę, ale... I co to dokładnie znaczy? Samolot polski i nadane znaki przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Taka ciekawostka dla widzów bądź słuchaczy. Powiedz mi, co cię motywuje każdego dnia? Tutaj liczy się w tych pytaniach taka pierwsza myśl. Co ci pierwsze do głowy przychodzi? Wstaję, patrzę jaka jest pogoda i decyzja. No w Holandii to tak z tą pogodą. I decyzja. Pada deszcz, siadam za instrumenty i śpiewam. Gram. Czasem jak mi się coś w głowie wytworzy, to automatycznie przetwarzam to. Może jakiś utwór się pojawi, jakaś melodia, czy jakiś tekst. Zapisuję to. Czy ta inspiracja do pisania tekstów przychodzi jakoś niespodziewanie, czy masz jakieś techniki i sposoby, żeby zmotywować się, tą kreatywność wydobyć z siebie? Temat pisania to jest bardzo ciężki do wytłumaczenia. Przychodzi nawet fragment czegoś, zobaczysz gdzieś i możesz napisać naprawdę bardzo dużo. Czy to jest takie, można powiedzieć, natchnienie? Tak. Natchnienie albo coś cię urzeczy i masz chęć napisania do tego. Jakiegoś tekstu czy melodii. Natomiast są zdarzenia, że ja potrafię wieczorem o czymś pomyśleć, a o 3:00 w nocy wstaję i piszę utwór. Bo mnie to nęka we śnie, budzę się i piszę utwór i powstaje utwór. Ale to powiem ci, że największe światowe sławy, najwięksi eksperymentatorzy, wynalazcy, no właśnie w takich dziwnych sytuacjach tworzyli swoje największe dzieła. Tak, dokładnie. Więc bo oczywiście to, że wstaje i to nie powstaje od razu perfekcyjny utwór, tam później poprawki i tak dalej. Jasne, ale chodzi o samą ideę, tak. Sam pomysł, tak. Powiedz mi, jakie jest twoje największe marzenie? Marzenie, oj, trudne pytanie. Chyba, że już je zrealizowałeś. No to... Nie, marzenia zawsze są. No na pewno napisać jakiś światowy utwór, który wejdzie w szeregi całego świata. Ludzie, żeby słuchali na całym świecie. Czyli to chyba musiałby być jednak po angielsku, tak? Myślę, że tak. Zrozumiałość, tak? Wszystko przed tobą. Wszystko przede mną. Mam nadzieję, że kiedyś dotrę do takiego światowego poziomu, żeby przedstawić na światowym poziomie mój utwór. Tego ci życzę. Powiedz mi, jakie jest twoje ulubione miejsce, ale w Polsce? Ulubione miejsce? Takie, do którego lubisz wracać albo podchodzisz z sentymentem tak zwanym. Jest takie miejsce, gdzie powracam bardzo często. Tam nawet moi rodzice leżą na cmentarzu. Jest to Będków. Koło Łodzi, pomiędzy Piotrkowem a Koluszkami, dokładnie taka trasa.
gdzie tam praktycznie od dziecka do chyba 3. klasy mieszkałem. I tam często wracam, bo tam się nauczyłem i grać na gitarze, i grać w piłkę. To moje dzieciństwo było takie przyjemne, więc to wspominam najbardziej i tam wracam. Następne pytanie może wydać się dziwne, ale no właśnie, kim jesteś? Zwykłym, normalnym człowiekiem. Okej. A co uważasz za swoje największe osiągnięcie, jakiego dokonałeś w życiu? Przejście na emeryturę, służba wojskowa przebyta, no i teraz praktycznie swoboda taka, że można się poczuć tak inaczej, tak swobodniej, tak komfortowo bardziej. Okej, czyli można powiedzieć, że teraz to takie drugie życie trochę. Drugie życie, tak można nazwać. A gdybyś miał napisać o sobie książkę, jaki by mogła mieć tytuł? Iść przez życie. Tak Iść jak mój przez utwór życie. napisany. Czy masz jakieś rytuały, sposoby, techniki, które ułatwiają ci bycie produktywnym, zmotywowanym? Takich może reguł twardych nie mam, ale jestem zdyscyplinowanym człowiekiem, czyli wstaję, na przykład pompki robię, przysiady, no ćwiczę po prostu rano taką zaprawę poranną wojskową. No w tej chwili już nie jest taka intensywna jak kiedyś, ale zawsze ćwiczę. Ale wciąż jest. Tak. No i inspiracja do dalszego życia, rozwoju, tworzenia, tak, nauki. Mhm. Czy jest jakieś słowo w języku polskim, albo holenderskim na przykład, które denerwuje cię najbardziej? No raczej... Słowo, które powiedzmy ludzie nadużywają w twoim mniemaniu. Bluźniercze słowo. Najbardziej to, no nie wiem, czy można to mówić. Można. To jest skurwysynem, bo to jest bardziej dotyka nie jedną osobę, a kilka osób, prawda? Dokładnie. Już się obraża kilka osób. Czy masz i jak masz, to jakie są twoje ulubione filmy? Sami swoi. Okej, czyli Rozwój klasyka. tak. Klasyka. Opisz siebie 3 słowami. Skromny, cichy, niewyróżniający się. Trochę jak ja. Co jest twoją największą pasją poza lotnictwem i muzyką? Czy jest jeszcze coś? Jest pasja do obserwowania charakterów ludzi. I często udaje ci się tak trafnie oszacować, jaki kto jest? Nie oceniam tego publicznie, nie mówię tego prosto w oczy, chyba że sytuacja wymaga, powiedzmy, że no słuchaj, tak nie powinno być. Bardziej w swojej głowie to analizujesz. Zatrzymuję to dla siebie, niemniej jednak wyciągam z tego wnioski. To teraz powiedz mi, w jaki sposób najczęściej marnujesz swój czas? Są takie momenty, może nostalgiczne, czy pojawiła się jakaś tęsknota za czymś, no raczej za krajem i za rodziną. To wtedy siadam sobie i takie przemyślenia, puste przemyślenia, wspominania gdzieś w głowie. Wchodzę powiedzmy do pokoju i zamykam się i te przemyślenia są raczej niepotrzebne, bo czasem są to przyjemne rzeczy wspominane, a czasem nieprzyjemne. Złe, tak. A jak wyglądałby twój idealny weekend? Idealny weekend. Zacząłbym od lotów porannych. A na wieczór koncert? Może nie. Troszeczkę kąpieli w wodzie, oczywiście jakby było ciepło. No i później koncert. Czy masz jakieś doświadczenie z przeszłości, które zmieniło twoje życie? Tak. Moi rodzice mieszkali, tak jak mówiłem, w Będkowie i przeprowadzali się 3 razy. Jak przeprowadzili się w inne miejsce, ja oczywiście jako mały człowieczek, czyli ich syn 5-6-letni, zmieniłem miejsce zamieszkania. Tam mnie nie akceptowano, bo to była mała miejscowość, to z tą akceptacją było bardzo ciężko. To musiało zmienić moje życie, że też właśnie poprzez to potrafię obserwować ludzi i słuchać przede wszystkim, co oni mają do powiedzenia i co sobą reprezentują. No i później jeszcze raz żeśmy się przeprowadzili w inne miejsce, więc kolejna rzecz. I ten sam problem się pojawił? Ten sam problem się pojawił, więc jestem uodporniony na takie rzeczy i przygotowany na wiele zmian. Czyli trzeba się było, że tak powiem, dostosować też do nowego środowiska też. Właśnie z tym był
problem, ponieważ ja miałem charakter dość twardy, więc oczywiście dostosowałem się w miarę możliwości, ale nie dałem też sobie w kaszę dmuchać, ponieważ ja też miałem swoją twardą osobowość, prawda? I część ludzi denerwowała się na to, moich kolegów tam, czy koleżanek denerwowała się na to, a inni brali ze mnie przykład, bo nic złego nie robiłem nigdy. A co jest twoją największą słabością? Czy masz taką w ogóle? Słabość do muzyki. Zostawiłbym wszystko, a poszedłem tam, gdzie grają, ewentualnie zagrać, zaśpiewać, czy posłuchać nawet muzyki. To jest aktualnie twoim największym wyzwaniem, przed którym stoisz. Wiele zmian, powiedzmy, które lata przynoszą. Czyli z wiekiem czasu ciężko mi jest się dostosować do tego, że traci się i na zdrowiu, i na kondycji. Natomiast wcześniej jako młody chłopak, tak jak wcześniej wspominałem, że byłem wysportowany, miałem duże osiągnięcia, powiedzmy, i sportowe, i zdrowotne, nie miałem żadnych problemów. Później to zaczęło się tak troszeczkę inaczej już przedstawiać. Troszkę zaczęło się to psuć już. Tak. No ale to taka natura ludzkiego życia. Czasu się niestety nie zatrzyma. Wszyscy tak będziemy mieli. No. Oby tak jak najlżej oczywiście. Meta dla każdego jest taka sama. Tak. Dobrze, powiedz mi, jeżeli nie miałbyś nic do stracenia, to co byś zrobił? No to ciężkie pytanie jest, co bym zrobił. Na pewno bym chciał polepszyć świat. Nie wiem w jaki sposób, jak nic do stracenia, bo zawsze tu się na tym traci coś, czy na opinii, czy na pieniądzu, czy na ludzi, którzy powiedzmy zgadzają się na to albo nie zgadzają. Na pewno bym chciał świat polepszyć. No i nie chciałbym na przykład takich dzieci, które nie mają co jeść, oglądać, prawda? Chciałbym jak najlepiej dla nich. Dzieci, rodzin nawet, bo tam całe środowiska są takie zgodniałe. Niestety. Chciałoby się to polepszyć, ale niestety nie da się to tak łatwo. To nie takie proste. Nie jest takie proste, tak. Jakie jest twoje najlepsze wspomnienie z dzieciństwa? Najlepsze takie, co ci utkwiło najbardziej w pamięci. To jak kiedyś zacząłem słuchać, jeszcze nie umiałem ani śpiewać, ani grać, ale gdzieś mnie ciągnęło od dziecka. Ja to pamiętam jak dzisiaj. I ktoś podejrzał, mój wujek, który był księdzem, podejrzał to i kupił mi taki malutki akordeonik, harmoszkę taką można powiedzieć, która miała chyba 6 przycisków z jednej strony i 4 przyciski z drugiej. A ja na tym potrafiłem zagrać filona. Podsłuchiwałem i sam się nauczyłem. A, czyli tak ze słuchu tylko, tak? Tak. Ja jako mały berbeć, powiedzmy, tak to sobie wymyśliłem i grałem. Co się oczywiście wszystkim spodobało. No to można powiedzieć, że już pierwsze oznaki tego talentu w takim głębokim dzieciństwie się ujawniły. Tak, ale ten wujek właśnie dostrzegł to, że ja coś tam interesuję się, że coś potrafię i miał nadzieję, że to mi sprawi dużą przyjemność i tak było. To jest utkwione w pamięci. I się nie pomylił. Nie pomylił się, tak. Czy masz w sobie jakieś nawyki, które chciałbyś jednak zmienić? No, z biegiem czasu nabrałem różnych nawyków, które powiedzmy komuś się mogą nie podobać. No, moja upartość powiedzmy, że ja tak zaplanowałem i tak musi być. Czy ja jestem zdania, że jeżeli tobie te nawyki się podobają i ty je akceptujesz, to nie ma co zmieniać. Tak, ale innym się nie podobało. Ja bym zrobił to tak, albo ja bym zrobiła tak, ale ja mówię, ja tak zaplanowałem i to jest taka moja troszeczkę upartość. Powiedz mi, jaka była twoja pierwsza praca w życiu? Pamiętasz? Pierwsza praca? Jak chodziłem do technikum w Łodzi, praktyka. I powiem ci, że praktyka spawalnicza. Dali mi pierwszy element, czyli spawarkę, gdzie ja nawet nie wiedziałem, jak tym się posługiwać, no i kazali spawać, nie? Więc to było przeżycie też takie... Udało się w ogóle coś uspawać? Na początku to zaczęło się kleić, ale pokazali mi później, zacząłem tam już dobrze pewne rzeczy robić, ale to po godzinie czy po półtorej dopiero. Powiedz mi, czy masz talent, który uważasz, że zmarnowałeś? Myślę, że nie. Okej. To dobrze. To dobrze akurat. Myślę, że nie.
Bo są ludzie, którzy zaniedbali po prostu coś w swoim życiu i tego żałują. Ja myślę, że spełniłem się w swoim życiu i nic nie zmarnowałem, chyba że coś ewentualnie pominąłem, czego nie zauważyłem, ale nie. Powiedz mi, jakie są 3 rzeczy, których się nauczyłeś w ostatnim roku? No, w ostatnim roku chyba ta twoja kariera muzyczna dosyć mocno eksplodowała właśnie przez Voice. I jakich rzeczy się w tym roku nauczyłeś? Nauczyłem się poprzez warsztaty nawet i w telewizji, i tutaj w Opolu też mieliśmy warsztaty muzyczne, zachowania scenicznego. To jest bardzo dobrym efektem, ponieważ pewnych rzeczy się nie dostrzega, a ludzie, którzy potrafią podpowiedzieć, dobrze to robią. Może coś na ten temat powiedzieć? Jak to w ogóle... Praca rąk, ruch na scenie. Czyli gestykulacja taka, Gestykulacja, tak, Okay. dokładnie. Powiedz mi, co najbardziej cenisz w swojej obecnej sytuacji? Cenię sobie, że ludzie mnie dobrze postrzegają. Wiele osób bardzo dobrze o mnie mówi. Mam dużo przyjaciół, dużo dzieci, bo uczyłem w szkole w Wars i Sawa w Helmond. Dużo dzieci dzień dobry mi mówi, to dla mnie jest bardzo cenne. W wykonywaniu jakiej pracy byłbyś zupełnie do niczego? Myślę, że tego, czego jeszcze nie umiem, to bym ewentualnie czuł się nieskromnie, tak powiem, źle, bardzo źle, ze względu na to, że ktoś mógłby mnie, tyle lat mam, a ktoś mógłby mnie postrzec pod tym względem, że jakieś coś spaprałem, czy coś w tym że jeszcze tego nie wiesz na przykład, tak? To byłbym w niekomforcie. A czy gdybyś miał dodatkową godzinę dziennie, na co byś ją spożytkował? I doba 25 godzin, powiedzmy. Na dokształcenie języka holenderskiego. A jak w ogóle postępy? Nie jest tak źle. Okay. Nie jest tak źle. Sukcesywnie wszystko idzie. Powiedz mi, czy jesteś od czegoś uzależniony? Nie. Od muzyki tak. No to też jest dobre uzależnienie. I tęsknota oczywiście to też jest też, uzależnienie, tęsknota za lataniem. Tak, bo niektórzy na przykład mówią, że od telefonu. Nie, absolutnie. Oczywiście jest pomocny telefon, ale nie w moim temacie jest, powiedzmy, hazard, czy tam, powiedzmy, z telefonem siedzenie i patrzenie, tak? A kim chciałeś zostać, jak byłeś dzieckiem? Czy oprócz muzyka, bo podejrzewam, że jak już wujek cię tam docenił, to chciałeś zostać muzykiem, ale czy było coś jeszcze? Tak. Mieszkając, może inaczej, przebywając z księdzem bardzo często, z tym wujkiem, marzyło mi się zostać księdzem, bo wiadomo, że pierwsze wrażenie dziecka jest takie, że ładnie ubrany, jest w punkcie zainteresowania, ludzie na niego patrzą, słuchają, ale to były takie jeszcze w miarę dziecinne skojarzenia z tym tematem, z tym zawodem. A byłeś kiedyś ministrantem? Tak, byłem. Ale później to się wszystko rozwiało, ponieważ spotkałem na swojej drodze innego księdza, który był bardzo nieprzyjemny i odeszły te wszystkie myśli. I czar prysł. Tak. Powiedz mi, czy potrafisz sobie poradzić z krytyką? Oczywiście, że tak. Jestem opanowany, słucham przede wszystkim, bo krytyka polega na tym, że jest to albo złośliwe, albo niezłośliwe, natomiast przynoszące dużo tematów do przemyślenia, do poprawy swojego tematu, wizerunku, czy muzyki, czy pod każdym względem, tak? Gdybyś mógł zamieszkać w dowolnym miejscu na świecie, gdzie by to było? Szczerze mówiąc, nie myślałem nad takimi rzeczami, ale Holandia mnie bardzo urzeka. Myślę, że tutaj. Okej. Czyli jesteś we właściwym miejscu. Myślę, że tak. Powiedz mi, czy masz więcej pieniędzy, czy więcej wolnego czasu? Niczego mi nie brakuje. Okay. Może tej 1 godziny, o której żeśmy wspominali. Z tym może być ciężko właśnie. Powiedz mi, czego nie lubisz i co cię denerwuje u innych osób? Sposób zachowania się. Niektórzy mają naprawdę skrajne myślenia, skrajne zachowania. Raczej nie w każdym momencie stosowne do sytuacji. I sam wiesz, jak to wygląda z młodymi ludźmi, czy ze starymi, którzy już są jakieś wypaczenia w tych ludziach. Więc te rzeczy troszeczkę mnie tam denerwują i czasem potrafię zwrócić uwagę. Nawet mogę podać przykład, jeśli mam jeszcze chwilę. Jasne, oczywiście. Siedząc sobie na ławce,
przysiadłem się do 2 takich Polaków, którzy dresiarzy, no troszeczkę zaniedbanych, bo na pewno jak pracą byli zajęci, to może nie mieli czasu się powiedzmy tam umyć, czy tam domyć, ubrać, przebrać. I idzie Polka, taka dziewczyna, którą oni znali, ja też ją znałem, i z Turkiem. Turek oczywiście elegancko wypachniony, elegancko ubrany, idą sobie za rączkę i oni zaczynają ją obgadywać. O, bo to Polka i tak dalej, już nie będę przytaczał słów, więc mnie to troszeczkę, a z nami na pewno by nie chciała rozmawiać. Ja mówię, popatrzcie na siebie, odezwałem się. Chociaż ryzykowałem, ale odezwałem, popatrzcie na siebie, popatrzcie na tego pana, jak ładnie jest ubrany, wypachniony, elegancko ostrzyżony. To myślisz, że zwróci taka kobieta na ciebie uwagę, czy na tamtego? A nie było żadnych nieprzyjemności z tego powodu? Nie. Okay. Jeszcze nie przeprosili, także tutaj kulturalnie się zachowali. Dobrze, powiedz mi, czego uczy cię udział w tym podcaście, a może też czego cię w ogóle nauczył występ w telewizji? Występ w telewizji na początku castingów troszeczkę byłem taki spięty. Natomiast później pracując z ludźmi i tak jak mówiłem, warsztaty były takie przed występem, przed wizerunkiem już na wizji. To mnie nauczyło opanowania scenicznego, opanowania przed kamerą, opanowania w ogóle przy wywiadach jakichkolwiek. Także tutaj już jest na swobodnie. Okej, no to super. Twój ulubiony przysmak z dzieciństwa? Dziwnie to zabrzmi. Kradzione jabłka u sąsiada, papierówki, które były jeszcze niedojrzałe lub dojrzałe, bo to takie papierówka dojrzewa w różny sposób. Tak, ja pamiętam. I to najbardziej smakowało. Pamiętam nawet, jak sąsiad nas złapał, bo chodziliśmy zawsze z kolegami i z koleżankami. To były takie wybryki dzieciństwa. I złapał nas i mówi tak, po co kradniecie? Przyjdźcie, przecież ja wam dam. I to było bardzo śmieszne, a zarazem pouczające. Ja słyszałem takie powiedzenie, że kradzione smakuje najlepiej, ale nie wiem. No właśnie, myśmy tak robili, ale no, to sąsiad nas pouczy faktycznie bardzo kulturalnie i niezłośliwie. Powiedz mi, co według ciebie oznacza bycie prawdziwie wolnym? To, że mogę wykonywać to, co chcę. Pracując, powiedzmy, nad piosenkami, to robię to, co lubię. Latając też robię to, co lubię. Swoboda, komfort życia. Możliwość decydowania o sobie też. Tak, oczywiście. A kiedy pierwszy raz uświadomiłeś sobie, że nie jesteś już dzieckiem? Czy był jakiś taki moment przełomowy? Był taki moment, byłem taki zdecydowany wtedy, przepraszam. Byłem w takim momencie, gdzie jeszcze nie byłem dorosły, natomiast założyłem swój prywatny zespół muzyczny. I myśmy grali tam we 4, 3 gitary, perkusja. Później tam troszeczkę były zmiany, w różnych sytuacjach znajdowaliśmy się, to dochodził jeszcze 5 na organach, ale wtedy ja byłem szefem praktycznie, to raz. Druga sprawa, byłem tym motorem muzycznym, gdzie uczyłem niektórych ludzi już praktycznie tych z mojego zespołu, tej muzyki, tego wykonywania zespołowego. I wtedy poczułem się taki już dorosły i odpowiedzialny, że za coś już odpowiadam, bo jednak jak ich nauczę, to publika będzie odbierać to. Czy jest jakiś talent, który chciałbyś najbardziej posiadać? Miałem kiedyś takie zajawki do iluzji. Nawet potrafię w kartach troszeczkę tam pomieszać, pokazać różne sztuczki. Różne sztuczki też mnie inne interesują. Myślę, że w tym kierunku też bym się sprawdził. To jest takie moje hobby, ale zainteresowanie też. No to zawsze chyba wszystkich ludzi takie rzeczy nieoczywiste interesują, jakieś takie sztuczki, triki. Myślę, że tak. Z przyjemnością ludzie oglądają, jak coś robię. Dokładnie. Czy zostawiłbyś swoje obecne życie, mając 100 milionów na koncie? Na pewno nie. Spełniając się, powiedzmy, robiąc to, co się lubi, to ja bym tego nie zostawił nigdy. Ponieważ wszelkie zmiany mogłyby mnie odsunąć od tego, a ja jednak to lubię i kocham. To dla ciebie jest najważniejsze na świecie? Moja rodzina. A czy jest coś, czego nie lubisz w Holandii? Nie przepadam za ich kuchnią.
Tak. Wiem, o czym mówisz. Tutaj nie ma takiej kuchni jak w Polsce, że takiej staropolskiej. Tak, dokładnie. Tutaj jest po prostu miks Miks różnych smaków. kultur z różnych zakątków świata. Dokładnie, tak. Niekoniecznie to dobrze smakuje. Też. Powiedz mi, co byś doradził młodym ludziom, którzy chcą się rozwijać, chcą kontynuować swoją jakąś pasję, ale boją się porażki bądź ryzyka? Doradziłbym troszeczkę odwagi, rozsądku, aczkolwiek jeszcze chciałbym wspomnieć o tym, że jak wybiorą jakąś linię życia, to trzeba się zastanowić, czy innej linii nie ma lepszej, a nie wybierać na siłę, bo może nie odkryli jeszcze w swoim organizmie czy w swojej osobowości czegoś, co bardziej by ich zainteresowało albo do czego by mieli lepszą zdolność. I tu chyba warto też nadmienić, że nigdy nie jest za późno, żeby tą linię zmienić. Dokładnie tak. Czy jest coś, czego żałujesz? Jest taka pewna rzecz, ale nie chciałbym o tym mówić. Okej, nie ma problemu. A co najbardziej w sobie samym lubisz? Sposób bycia, że ewentualnie cierpliwość do innych, że mogą się wygadać, mogą nakrzyczeć, a jednak tą cierpliwość trzeba mieć w sobie i później dopiero zacząć tłumaczyć, jak ta osoba się uspokoi. A jak byś chciał, żeby inni ludzie cię na przykład odbierali? Chciałbym jak najlepiej, żeby mnie odbierali, żeby powiedzmy ktoś, kto mnie widzi, powiedział: Stasiek, to jest w porządku. Ja tak mogę już dzisiaj powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dobra, dobrnęliśmy do końca. Część pominąłem, no bo niektóre pytania nie są warte, żeby je zadawać, powiedzmy. Także jak już wspominaliśmy, ja w opisie tego odcinku opublikuję wszystkie linki do Stanisława, jego występ w The Voice of Senior, także będziecie mogli sobie posłuchać i ocenić, oczywiście napisać, jak wam się występ podobał. Tobie bardzo dziękuję i czy na sam koniec chciałbyś powiedzieć coś, co by, nie wiem, podsumowało naszą rozmowę, może jakąś złotą myśl, może coś właśnie motywującego do widzów bądź słuchaczy? Chciałbym tylko powiedzieć, żeby każdy czuł się w komforcie życia tak jak ja. O, i tego życzymy wszystkim słuchającym i oglądającym. Dziękuję Ci bardzo za przybycie jeszcze raz. Mam nadzieję, że rozmowa wszystkim się bardzo spodobała i że dużo wiedzy i motywacji wyciągną z tego. Dajcie znać w komentarzu, co Wam się spodobało. No i cóż, jeszcze raz dziękuję Ci bardzo za udział i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.